Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o organach wewnętrznych, co nam sygnalizują na zewnątrz. Zaczniemy od zębów. Gdzie są zęby, chyba wszyscy wiemy, bo uśmiechamy się i zęby najczęściej pokazujemy. Chociaż jeżeli ktoś ma w złym stanie zęby, to raczej się mało uśmiecha bądź chowa po prostu te zęby. Zęby to jest anatomiczna struktura kostna, czyli przedłużenie naszych kości. Gdzie się znajdują, to już mówiłam. I tutaj teraz, jaką mamy jakość zębów, taką mamy jakość kości. Jeżeli mamy słabe zęby, to mamy również słabe kości. Jeżeli kości są łamliwe, często się złamie rękę, nogę czy jakiś inny odcinek naszego ciała, zęby również są niestety kruche. Także zwróćcie na to uwagę, w jakim stanie macie zęby i dobrze byłoby zadbać o nasze kości, przyjmując na przykład witaminę D3, K2, NK7 i jest to naprawdę bardzo fajna witamina, która nie tylko wzmacnia naszą odporność, ale również i kości. O innych organach sygnalizujących nam te czynniki zewnętrzne, chorobotwórcze opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję. Witajcie kochani, dzisiaj opowiem Wam o oczach. Oczy to nie tylko zwierciadło naszej duszy, ale również to jest zwierciadło tego, co się dzieje wewnątrz, w naszym organizmie. I oczy odzwierciedlają naszą wątrobę. Z oczu można wyczytać bardzo wiele. Nie tylko nasze emocje i nasz nastrój, ale również choroby, z jakimi boryka się nasz organizm. Zaglądając do oka, wprawiony naturoterapeuta bądź lekarz może ocenić, z jakimi chorobami, w jakim stopniu boryka się nasz dany organ. Czyli tutaj rozmawiamy o wątrobie. Wątroba jest odpowiedzialna za nasze oczy. To wątroba odżywia nasze oczy i można z tych oczu wyczytać przeróżne choroby. Przede wszystkim cukrzycę. Można stwierdzić stopień zaawansowania tej cukrzycy. Można stwierdzić nadciśnienie tętnicze, wykryć chorobę wątroby, tarczycy oraz wiele innych schorzeń. Zadbajmy o naszą wątrobę. Dajmy jej odpocząć przed świętami, dajmy jej odpocząć po świętach, dajmy jej chwilę relaksu, spokoju, nie denerwując się, nie stresując się, uśmiechając się do siebie na ulicy i pozdrawiając. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Dziękuję. Witajcie kochani w kolejnej części organy, co nam sygnalizują nasze wewnętrzne organy. Opowiem dzisiaj o włosach. Włosy to przedłużenie naszej krwi. Włosy sygnalizują nam, w jakiej kondycji jest nasza krew. To właśnie na włosach widać, czy jesteśmy odżywieni, czy mamy odpowiednią ilość witamin. Wszystko zobaczymy właśnie we włosach. Jeżeli są kruche, łamliwe, bardzo wysuszone, nasza krew nie jest w najlepszej kondycji. Może się tak zdarzyć, dlatego że czasami mamy zanieczyszczone jelita, jest tam zbyt dużo na przykład pożywienia, które nie wydostaje się wtedy, kiedy powinno, więc kondycja naszych włosów jest między innymi uzależniona od tego. I taka mała ciekawostka z ostatniego nagrania. Zapomniałam Wam opowiedzieć, że paznokcie to jest lustrzane odbicie naszej wątroby. W jakiej kondycji mamy paznokcie, w takiej kondycji jest nasza wątroba. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym nagraniu. Witajcie moi drodzy w kolejnym nagraniu, co sygnalizują nasze organy wewnętrzne na zewnątrz. Dzisiaj skupimy się na śledzionie. Śledzione zobaczymy na ustach. Jeżeli mamy usta spieszchnięte, są jakieś zajady, wówczas śledziona nam nie domaga. Warto na to zwrócić uwagę, bo to nie tylko brak witamin w organizmie z grupy B, ale również właśnie ten organ coś nam chce powiedzieć. Także jeżeli na języku
zarówno od górnej części, jak i od dolnej, zobaczymy jakiekolwiek zmiany, to serce nam chce również dać sygnał, że coś jest nie w porządku. I tutaj zmiany, jakie mogą być, to jest bardzo szeroki i głęboki temat. Mogę go rozwinąć, jeżeli ktoś do mnie napisze. Oczywiście chętnie odpowiem na każde pytanie. Natomiast jeżeli poty, zalewamy się potami bez przyczyny, czyli siedząc, leżąc, bądź nie wykonując jakiejś ciężkiej pracy, to również serce sygnalizuje, że jest mu bardzo ciężko. Obciążyliśmy gdzieś w którymś momencie nasze serduszko. Zwróćmy na to uwagę, odżywiajmy się zdrowo, starajmy się odrobinę ćwiczyć i dużo wysypiać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego nagrania. Do widzenia.